Dzień dobry, cześć! Jestem w Szwecji, blisko granicy z Norwegią, w przepięknym Parku Narodowym Trestiklan. Zapraszam Was na odcinek z tego terenu. Park Narodowy Trestiklan to jeden z największych zalesionych terenów w południowej Szwecji. Został utworzony w 1996 roku. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od parkingu przeznaczonego dla kamperów. 200 metrów dalej znajduje się drugi parking dla samochodów osobowych i tam umiejscowione jest główne wejście do parku. Przy szlakowskazie zaopatrzyłam się w mapę, na której przedstawionych jest kilka tutejszych szlaków. My ruszyliśmy czerwonym. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale gdy przemierzacie leśne ścieżki w Szwecji, trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Tamtejsze lasy zamieszkane są przez stwory znane z mitologii nordyckiej. Chodzi oczywiście o trolle. Mi poszczęściło się już w innym parku narodowym i miałam okazję je zaobserwować. A oto nagranie dla potwierdzenia. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Nazwa parku prawdopodobnie pochodzi od kształtu jednego z jezior. Ma ono przypominać trójząb, czyli Trestikel, i właśnie od niego pochodzi nazwa Trestiklan. Tym, co przykuło moją uwagę już na początku, były głazy o różnych wielkościach i kształtach. Oprócz tego woda, mnóstwo zbiorników wodnych. Na niektórych z nich można było dostrzec ptaki. Oto jeden z nich. Przed Wami nur rdzawoszyi. Spotkanie z nim było niesamowite, tym bardziej, że miało miejsce w tak pięknych okolicznościach przyrody. Nigdy wcześniej go nie widziałam, więc sprawiło mi to dużo radości. W Polsce gatunek pojawia się głównie na wybrzeżu. Koniecznie posłuchajcie jego odgłosów. Robią wrażenie. Z tej tablicy dowiedziałam się, że w przeciwieństwie do naszych parków narodowych, tutaj możemy zbierać grzyby, a także jagody, a poza tym dozwolone jest tutaj też wejście z psem na smyczy. Na terenie parku jest sporo pagórków, wzniesień, a także głazów, takich jak te. I poza tym mamy tutaj również takie płaskie skały, porośnięte porostami. Jedną z częściej zauważanych przeze mnie roślin był widłak. W tutejszych drzewostanach dominują sosny, brzozy, a także świerki. Generalnie drzewa, które mijam, mają kilka, maksymalnie kilkanaście metrów i są mocno zbierzyste. Poza tym, gdzieś w niższych warstwach dostrzegłam, że rośnie tutaj również sporo jałowca. Fragmenty szlaków prowadzą przez drewniane mosty, a malownicze widoki towarzyszą nam cały czas. Oprócz mostów, do infrastruktury parku należą także kładki. Nimi wędrowaliśmy nad bagnami i torfowiskami. W wilgotniejszych miejscach, takie jak to, czyli przy kładkach, rosną tutaj naprawdę ciekawe gatunki. I jak na razie widziałam tutaj wrzośca, modrzewnicę, sporo wełnianki, a także borówkę bagienną zwaną pijalicą. Modrzewnica nosi piękną łacińską nazwę, a mianowicie Andromeda. Linneusz, nazywając ją w ten sposób, zainspirował się Andromedą, znaną z mitologii greckiej. Królewnę za karę przymocowano łańcuchami do skały, a jej stopy obmywała morska woda. To przypominało przyrodnikowi modrzewnicę, która porastała bagienne wzniesienia otoczona przez słodką wodę. Tak wyglądają krzewinki borówki bagiennej, a tak wełnianki z charakterystycznymi włoskami, w które przekształciły się płatki kwiatów. Wielokrotnie wdrapywaliśmy się po schodach lub nimi schodziliśmy. Wędrując wciąż czerwonym szlakiem, postanowiłam znaleźć przyjemne miejsce, aby zasilić swoje baterie.
Po drodze zatrzymałam się na śniadanie i będę dzisiaj jadła taką oto bułę, typową dla Szwecji, z krewetkami, z koperkiem i z jajkiem. Kupiłam ją gotową i kosztowała około 30 zł. Może nie wygląda zbyt apetycznie po tylu kilometrach, ale myślę, że będzie mi smakować. Nie myliłam się. Wpasowała się w mój gust. Wcześniej jadłam ją już kilkakrotnie, na przykład z ciemnym pieczywem, za każdym razem była w porządku. Kilka chwil odpoczynku i wracamy na szlak. Kraje skandynawskie cenię za takie otwarte podejście do natury. W Szwecji istnieje coś takiego jak prawo każdego człowieka do obcowania z przyrodą. Generalnie możemy korzystać z jej walorów, np. z lasów, z jezior, z plaż itd. Oczywiście z jej poszanowaniem i wpisane jest to w tożsamość, w mentalność Szwedów, a także w ich konstytucję. Dziewiczy krajobraz Parku Narodowego bogaty jest w liczne zbiorniki i cieki wodne. Fragmenty trasy prowadzą wzdłuż ich brzegów. Szlaki tutaj są bardzo dobrze oznaczone. Wcześniej wędrowaliśmy czerwonym, a od jakiegoś czasu idziemy cały czas żółtym. W niektórych miejscach zatrzymywaliśmy się na dłużej. Tu podziwialiśmy kwitnącego bobrka trójlistkowego. Jeśli zejdziemy z żółtego szlaku na pomarańczowy, dojdziemy na najwyższy punkt parku o nazwie Orshöjden, mierzący niespełna 300 metrów nad poziomem morza. Pióra dzięciołów pstrych są bardzo charakterystyczne i można je rozpoznać po takich kropkach. Możliwości biwakowania w Szwecji jest naprawdę dużo, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, np. w parkach narodowych czy w innych strefach chronionych. Szwedzi bardzo chętnie spędzają czas w naturze, obcują z nią, korzystają z jej walorów. W wielu pięknych miejscach, w lasach, nad jeziorami możemy trafić tutaj na drewniane chatki, z których możemy swobodnie korzystać. Generalnie ich lokalizacje znajdziemy m.in. w aplikacjach. W Parku Narodowym, który odwiedziliśmy jako kolejny, słynącym z bagiennych terenów, Store Mosse, istnieje możliwość rezerwacji miejsca w drewnianym domku. Nie ma tam dostępu do prądu, wodę nabiera się ze studni, a na piecu można ugotować coś pysznego. Jeśli lubicie tego typu klimaty, to polecam się wybrać. A oto schrony, z których można korzystać podczas odpoczynku na łonie natury. W wielu miejscach widziałam podobne. Te mają dachy porośnięte roślinami. Nie korzystałam z miejsc noclegowych tego typu, gdyż podczas wizyty w Skandynawii spaliśmy w domu na kółkach, czyli kamperze. W pobliżu ogólnodostępnych chatek często możemy znaleźć zapas drewna, różne narzędzia, urządzenia i oczywiście, tak jak na nagraniu, w wielu lokalizacjach ustawione zostały ławki ze stołami, a także toalety. Tym, co wyróżnia Park Narodowy Tresticklan, są wąskie grzbiety górskie, podłużne wąskie jeziora, a także mokradła i bagna umiejscowione w dolinach. W XVIII wieku na tym terenie pojawiły się kopalnie. Wydobywano tu kwarc oraz mikę. Przez teren parku prowadził szlak handlowy Hallevegen. Ludzie ze Szwecji wędrowali do Halden, gdzie umiejscowiony był jeden z największych norweskich portów. Zaopatrywali się tam m.in. w śledzie, sól, a sprzedawali to, co udało im się wyhodować w swoich gospodarstwach. Co ciekawe, w 2023 roku odtworzono historyczny szlak, aby móc podążać tą trasą tak, jak robili to dawni mieszkańcy Skandynawii. Łoś nie należy do rzadkich bywalców w Parku Narodowym. Tamtejsze tereny bardzo mu odpowiadają. Byczek żerował tuż przy drodze, którą podążaliśmy. Nam udało się go dostrzec dopiero kilka kilometrów od Tresticklan. A to wywarło na mnie ogromne wrażenie.
Mrowiska, jakie widziałam w tym rejonie, były największymi, jakie miałam okazję w życiu podziwiać. Dla porównania, łapcie zdjęcie, na którym stoję za jednym z takich wielkich kopców. W pierwszej połowie lat 20. do Szwecji sprowadzono berniklę kanadyjską, choć istnieją wzmianki o osobnikach tego gatunku już z XIX wieku. Podczas wycieczki po Szwecji spotykaliśmy tę dużą gęś wielokrotnie, nie tylko w terenie. Wiele z nich pływało na zbiornikach wodnych w miastach. Ptak ten występuje również w Polsce, a pochodzi z Ameryki Północnej. Widok martwych drzew w Parku Narodowym Tresticklan nie jest niczym dziwnym. To stały element krajobrazu. 3 wytyczone szlaki są bardzo dobrze oznaczone. W czasie wędrówki po parku, przy większym szczęściu, można zaliczyć spotkanie z kurakami leśnymi, takimi jak cietrzew, głuszec czy jarząbek. Tutejszy krajobraz urozmaicony jest dzięki ukształtowaniu terenu, a także formacjom skalnym, ale to nie wszystko, bo jest tutaj również sporo malowniczych jeziorek i teraz mamy szczęście, że wędrujemy wzdłuż linii brzegowej jednego z nich. Fragmenty trasy prowadzą przez starsze drzewostany, takie jak tutaj, o zróżnicowanej strukturze, ale również przez wrzosowiska, bagna, więc naprawdę jest to interesujący szlak. Oczywiście, wśród gamy tutejszych gatunków roślin nie mogło zabraknąć słynnej maliny morożki, znanej również jako malina nordycka. Jej owoce używane są do robienia przetworów. W Szwecji to powszechny gatunek, a w Polsce występuje bardzo rzadko. Powoli zbliżamy się do końca naszej wędrówki. Teraz ze szlaku żółtego wchodzimy z powrotem na czerwony i zmierzamy na parking, a następnie na obiad. Przed nami mapa z zarysem tutejszych szlaków. My wyruszyliśmy stąd, z parkingu, następnie ruszyliśmy czerwonym szlakiem, skręciliśmy w lewo w żółty, obeszliśmy taką pętelkę i jesteśmy teraz dokładnie w tym miejscu. I znowu jesteśmy na szlaku czerwonym. W końcu przyszedł czas na coś bardzo przyjemnego. Wiadomo, po wędrówce posiłek smakuje najlepiej, a w otoczeniu natury i z doborowym towarzystwem to już bajka. Na dziś to wszystko. Jestem ciekawa, czy byliście już w Szwecji, a może macie ją w swoich planach. Czekam na Wasze komentarze i reakcje. Do następnego!